freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy znowu o nowym dowódcy Filipie II, ale porozmawiamy sobie o tym, z kim moglibyśmy go parować, jak moglibyśmy tutaj, wiecie, dopasować danego dowódcę i też jakie już mniej więcej przewidywania wychodzą na to, jak Filipa na przykład w tym momencie sobie no, dobrać, prawda? Dużo się mówi, że ten dowódca bardzo fajnie może sobie współgrać, jakby tak powiedzieć, z Ashurbanipalem. Jest też mowa o, jak dobrze widziałem, Williamie, mówię o Williamie z kawalerii. Też była mowa o Trajanie, też była mowa o Hermanie. Też pamiętam, że William Wallace się gdzieś tam, wiecie, w górach gdzieś się przewijał. Jest parę opcji, jak możemy Filipa dawać, bo nie będę ukrywać, to jest 5-6 marszy, jeżeli gramy albo masz na przykład 5 marsz w trakcie budowy, to taki Filip na przykład z takim Ashurbanipalem byłby fajną robotą. Tylko teraz pytanie, czy Filip tego typu jak tutaj mamy, byłby fajną opcją, jeżeli chodzi o bezpośrednio jeżeli chodzi o to, jakby był pierwszym dowódcą, czy jako drugi dowódca. No bo wiecie, supporty w ostatnim czasie są dość wytrzymałe w Openie i to widać po Joannie, Hermanie, gdzie talent, jak tam lecą talenty, chyba w support Joanna przede wszystkim, nie pamiętam, Herman chyba też, Herman idź mi tutaj z pomocą, czy Herman też, czy już wam powiem. Tak, też mają wsparcie, więc tacy dowódcy, którzy mają wsparcie, w tym są w ostatnim czasie dość mocno wytrzymali, prawda? No i w tym momencie taki Filip, który tu wszedłby do nas jakby tak na bogatości, no to automatycznie on też no z jakąś tam różnicę swoją zrobi, prawda? Tylko tak jak mówię, no, jeżeli mamy go mieć na pierwszego, no to musimy się liczyć z tym, że gear leadershipu jest dla niego wskazany. Czyli oczywiście to się wiąże z kolejnymi tam kosztami, ponieważ jak dobrze wiemy, nie każdy ma leadership i nie każdy chce w tego leadershipa, jakby tak powiedzieć, inwestować, prawda? I w tym momencie, kiedy na przykład go łączymy, tak jak już mówiłem w poprzednim filmiku, na przykład z Ashurbanipalem i Ashur byłby tym drugim dowódcą, nie pierwszym, ja uważam, że to byłby niezłe rozwiązanie przy Filipsie, że połączyć to z Ashurbanipalem, ale ja bym próbował Ashurbanipala jako pierwszego, a drugiego Filipa i tam na przykład sobie spróbował dorzucić gear. Rozmawiałem też z jednym z graczy, który się specjalizuje z łucznikami, z Apachim. On też właśnie jak rozmawialiśmy, to mówił, że słuchaj, ja bym w sumie go dał na drugiego, no bo to może być też powodować to, że on tam, wiadomo, te swoje wszystkie buffy nam będzie dawał, ale też będzie, ten taki zestaw byłby bardziej wytrzymały niż jakby damy go jako pierwszego i drugiego Ashurbanipala, bo w tym momencie on będzie stricte fokusowany, nie? Już będzie prio, żeby sfokusować pana Filipa. No i tam właśnie musi być już ten gear bisowy. Na Ashurbanipalu ja na przykład tak się zastanawiałem, czy go nie wrzucić sobie Ashurbanipala z Filipem i to nie zmaksować obydwu dowódców. Z tego względu, że jestem w trakcie, jak wiecie, budowania gearu pod łuki, więc dla mnie, czy bym miał to połączone z Ashurbanipalem z Filipem, czy Ashurbanipala z YSG, to w tym momencie, czy nawet tak, czy tak bym kombinował, to chyba nie byłoby dla mnie problemu. Ale faktem, że ten dowódca, kiedy wchodzi i robi tam różnicę, no to daje do myślenia i dużo ludzi zaczęło się zastanawiać, kurde, chyba nie będę Ragnara tutaj boostował, idzie Ragnara Prime, oczywiście idziemy w nowego dowódcę Filipa, no bo to nie to, że będzie biło, to też będzie, może nie jakoś tam biło, może to przede wszystkim buffowało i inne po resztę marszy będzie nam po prostu dawało takiego dodatkowego boosta. Tylko tak jak mówię, no musimy grać wtedy na 5, 6, 7 marszy, bo ja na początku mówiłem o 6, 7, ale w sumie jak się tak zastanowimy, grać i tak większość stara się grać na 5 i jeżeli byśmy mieli go boostować na nasze 4 marsze plus on, no naprawdę, albo na przykład takiego, wiecie, gramy na 5 marszy, mamy Ashurbanipala pierwszego i on jest w tej piątce, gdzieś tam z tyłu buffuje te nasze oddziały, to też zrobi nam robotę, więc mi się zdaje, że ja bym poszedł w tą stronę, ale wiadomo, ja na pewno bym się zastanowił też jeszcze nad tym, żeby no dać info, żeby dać jakiekolwiek info później, jeżeli chodzi o
o samego Ashurbanipala. Wybaczcie, wypadł mi wątek, ponieważ właśnie wyszedł nowy dowódca inżynierii. O tym też muszę wam oddzielny filmik zrobić. Ale wracajmy tutaj w ogóle do tematu. Samo czy nie, jeżeli chodzi o samego Ashurbanipala z panem, z Filipem, byłby dobre rozwiązanie, ale też bym go spróbował ze Scipio sparować, zobaczył na raporty jego i Scipio Prime'a, bo to też jest jeden z tych, który jest wymienianych. Tak samo bym go spróbował sparować Filipa z Hermanem, po prostu potestowałbym każdy i jak on sobie, wiecie, daje w openie. Nie będę ukrywał, że Filip z Trajanem może to być OP, ale to będzie na pewno pierwszy fokus i to będzie szybko padało. Naprawdę to musi być naprawdę dobry gear, żeby to wytrzymać. I też ciekawi mi to rozwiązanie Ashurbanipala z Williamem, bo też tam czytałem na Discordzie, oglądałem filmik Chizgula między innymi, bo też nie będę ukrywał, niektóre filmiki niektórych graczy obserwuję. No i tutaj ten Chizgul, no on się bardzo, jakby tak powiedzieć, zapierał, że ten Filip jako pierwszy i drugi William byłby naprawdę fajnym rozwiązaniem przy tych talentach. Ciężko mi jest powiedzieć na tą chwilę. Ja się nie będę tutaj mówił, że to na pewno to jest to i tak dalej, bo mi się zdaje, że do niego byłby chyba lepszy, jakiś lepszy dowódca typu właśnie Scipio Prime czy Ashurbanipal, żeby to fajnie sparować z nim, czy też nawet Trajan. Tylko no wtedy musimy się liczyć z tym, że to będzie mostly focus, więc no słuchajcie, Filip jako Filip statystycznie naprawdę dużo będzie nam dawał. A czy go połączymy w jakikolwiek inny sposób, jego można w sumie ze wszystkim parować, bo on boostuje większość oddziałów. Zresztą tak jak widzieliście po talentach, które wam nagrałem filmik wcześniej, no ten Filip naprawdę fajnie się z każdym praktycznie dowódcą piechoty, kawalerii czy też łuczników paruje i ma tam dodatkowe buffy. Tym już nie mówię o samym marszu, ale także o tym, co tam nam daje w openie. Więc to jest na pewno taka rzecz, którą warto przemyśleć i poczekać, jak te raporty, zanim zacznie inwestować, poczekać, jak te raporty zaczną wychodzić i wtedy się zastanowić, jak to poparować, czy twój, na przykład, czy masz dowódcę, czy masz gear na to. No bo wiadomo, jeżeli Filip będzie tym drugim dowódcą, to chyba będzie pewnie w większości łatwiej to ułożyć, bo gear każdy przeważnie robi tą piechotę, kawalerię, łuki. Za leadershipa przeważnie się troszkę później ludzie biorą. No, moim zdaniem warto przemyśleć, warto się zastanowić i poczekać po prostu na ostateczne rezultaty co do Filipa II. Ale to, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, tak jak mówię teraz, to jest coś, co naprawdę może nam zmienić metę. Naprawdę może nam zmienić metę i wygląda to naprawdę mocno. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Subujecie, lajkujecie, komentujecie, rozmawiałem przez cały czas, rozmawiałem też na grupie mojej. Super jest z wami współpracować, fajnie, że coś takiego przez cały czas się tutaj tworzy. Dzięki jeszcze raz, do zobaczyska, hejo.